Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Już nigdy nie użyję tego wykresu w 2023 roku. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Już nigdy nie użyję tego wykresu w 2023 roku. Zaczynamy październik, zaczynamy czwarty kwartał, zaczynamy końcówkę tego roku, więc warto się przyglądnąć najciekawszym wydarzeniom, które mogą mieć miejsce już wkrótce oraz w końcówce 2023 roku. Zaczynamy od kluczowego, najważniejszego pytania, gdzie zawędrują amerykańskie obligacje dziesięcioletnie, ponieważ od tej rentowności będzie zależało praktycznie wszystko. Będą zależały rentowności innych obligacji na całym świecie, będzie zależała wycena spółek związanych z ryzykiem, będzie zależało w ogóle wycena wszystkich aktywów związanych z ryzykiem. Dlatego też w pierwszej kolejności przez cały kwartał, przez najbliższe dni będziemy się przyglądać z niezwykłą uwagą zachowaniu amerykańskich obligacji, które zakończyły cały trzeci kwartał, cały wrzesień nad poziomem 4,5, który dla większości uczestników rynku był kluczowy, a jako że rynek wyszedł w górę, więc wyprzedaż ryzyka powinna być kontynuowana. Tak mówi nam tendencja i zależność między amerykańskimi obligacjami a tendencją na giełdzie papierów wartościowych na Wall Street. Ale jako że końcówka poprzedniego miesiąca na indeksie giełdowych na Wall Street jednak przyniosła nam zatrzymanie i brak kontynuacji tej tendencji spadkowej, chociaż w ostatnich dniach cały czas jednak tendencja spadkowa miała miejsce, to jednak w okolicach 4270-4300 punktów pojawił się popyt, który zaczął próbować jakiegoś większego wzrostowego odreagowania. Przypominam, nie było to przypadkowe miejsce, ponieważ w tym rejonie, w rejonie ostatnich minimów przebiega dolne ograniczenie rocznego kanału wzrostowego, a łącznie z wsparciem 4200 punktów, ponieważ tam przebiega średnia 200-sesyjna, tworzy to bardzo ważną strefę wsparcia, której obrona jest niezwykle konieczna, by utrzymać tendencję wzrostową w średnim i w długim terminie. Więc nie dziwmy się, że w pasie 4200, 4270, czyli poruszając się po dolnym ograniczeniu tego kanału wzrostowego, rośnie presja na to, żeby kupować amerykańskie akcje, licząc na to, że jakieś wzrostowe odreagowanie będzie miało miejsce. Ale przypomnę, kluczowe do tego, żeby faktycznie tak się stało, jest to, żeby przynajmniej zatrzymała się tendencja wzrostowa na rentownościach amerykańskich obligacji. Ale pośrednio zachowaniem amerykańskich obligacji jest także siła albo presja na rzecz brak tendencji na umocnienie amerykańskiego dolara. I na przestrzeni ostatnich wielu lat zrobiono statystykę, która pokazuje, że wrzesień był najbardziej sprzyjającym rokiem do inwestowania na rzecz umocnienia amerykańskiego dolara. Natomiast teraz wchodzimy w okres października, listopada i grudnia, gdzie przeważała presja przeciwko amerykańskiemu dolarowi. Więc pytanie jest takie, czy końcówka tego roku będzie sprzyjać temu, żeby jakaś korekta przeciwko amerykańskiemu dolarowi się pojawiła? Już w poprzednim tygodniu na fali zatrzymania tendencji wzrostowej rentowności amerykańskich obligacji próba wzrostowego podbicia kursu euro-dolara. Nie powiodła się co prawda próba wyjścia nad poziom 1,06, ale jednak widać, że przełożenie korekty na rentownościach amerykańskich obligacji na rzecz amerykańskiego dolara faktycznie miała miejsce i euro-dolar spróbował korekty wzrostowej. Wniosek jest taki, że jeżeli rentowności amerykańskich papierów zaczną spadać, to przeżyjemy pewnie korektę na rzecz osłabienia amerykańskiego dolara, a w takiej sytuacji ryzyko na całym świecie powinno być kupowane. Jaka jest teraz główna przesłanka zachowania rentowności? To jest oczekiwanie na to, że wzrosty ceny ropy naftowej przełożą się na wzrost inflacji, a wzrost inflacji oddali perspektywę obniżek stóp procentowych i takie powiązanie jest teraz szczególnie istotne, dlatego poza obligacjami amerykańskimi
Poza amerykańskim dolarem, indeksem Standard & Poor's patrzmy także na zachowanie ropy naftowej. Na następnym wykresie mamy tutaj do czynienia z zachowaniem, ze średnią dotyczącą tego, jak zachowuje się europejski indeks Eurostoxx 600. I na przestrzeni ostatnich 30 lat widzimy, że sierpień i wrzesień to były najgorsze ze statystycznego punktu widzenia miesiące do inwestowania na tym europejskim szerokim rynku. Natomiast październik, listopad i grudzień to są najlepsze, to jest najlepszy czas do inwestowania na rynku akcyjnym. Więc pytanie jest takie, czy rodzący się październik faktycznie da nam nawrót presji na rzecz ryzyka, indeksy giełdowe wzrosną, amerykański dolar się osłabi. W takiej sytuacji powinno być także obserwowane osłabienie, czyli spadki rentowności amerykańskich obligacji. Indeks niemiecki DAX próbuje potwierdzić, że popyt na ryzyko ma siłę, ale widzimy, że pierwsze zniesienie 38,2% na razie się broni, więc te ostatnie maksima są punktem odniesienia. No i teraz ciekawa statystyka. Przypominam, że kiedy na przestrzeni pierwszego kwartału indeks Standard & Poor's wzrósł o więcej niż 7%, to cały rok przynosił wzrosty średnio o 23% i było to wzrosty, kontynuacja tendencji wzrostowej miała aż 95% prawdopodobieństwa, że na przestrzeni drugiego, trzeciego i czwartego kwartału, czyli do końca danego roku, indeks giełdowy będzie wyżej, to znacząco wyżej. Więc naprawdę jest ogromnie prawdopodobne, że końcówka tego roku, czyli czwarty kwartał, przyniesie nam nawrót tendencji wzrostowej i ładne zakończenie roku na indeksie Standard & Poor's. Kolejna statystyka mówi coś bardzo podobnego. Na przestrzeni ponad 70 lat, kiedy podczas pierwszych 100 dni handlowych indeks giełdowy rósł, to później mamy tutaj do czynienia z ruchem o ponad 25%, więc też jest ogromnie prawdopodobne, że będziemy świadkami kontynuacji tendencji wzrostowej. Warto być tego świadomym. Statystyka dotycząca trzeciego i czwartego kwartału także pokazuje nam, że jest ogromnie prawdopodobne, że druga połowa tego roku przyniesie nam tendencję wzrostową, ponieważ pierwsze półrocze przyniosło nam wzrost indeksu Standard & Poor's o więcej niż 10%. A dla samego indeksu Standard & Poor's statystyka miesięczna pokazująca, co się na przestrzeni prawie ostatnich 100 lat działo, mówi nam, że wrzesień to był najgorszy miesiąc do inwestowania na rynku akcyjnym i ten 2023 rok to ładnie pokazał, ale już październik, listopad i grudzień to były najlepsze miesiące i najlepszy kwartał do inwestowania na rynku akcyjnym, więc pytanie jest takie, czy ta statystyka się potwierdzi, ponieważ jeżeli się potwierdzi, to byłaby ogromna szansa na to, że będziemy świadkami nawrotu do tendencji wzrostowej. No i już nigdy nie użyję tego wykresu w 2023 roku. Ten temat przewodni tego wpisu odnosi się do tego właśnie wykresu, który teraz jest w tle, czyli wykresu pokazującego cykl prezydencki przy pierwszej kadencji danego prezydenta w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni prawie 100 lat historii. I ta statystyka cyklu prezydenckiego mówi nam, że najgorszym rokiem do inwestowania jest drugi rok kadencji danego prezydenta. Najlepszym rokiem do inwestowania na rynku akcji jest rok poprzedzający, rok przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. A właśnie tak to teraz jest. Rok 2023 to jest rok przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. I wtedy średnio indeks Standard & Poor's rośnie o 14%. A w kolejnym roku, czyli roku prezydenckim, mamy kolejną kontynuację tendencji wzrostowej, chociaż indeksy giełdowe nie rosną już tak mocno, ale jednak kontynuacja tendencji wzrostowej jest obserwowana. I na tym samym wykresie, ten czerwony wykres, ta czerwona przerywana kreska pokazuje nam, jak zachowuje się teraz indeks Standard & Poor's na przestrzeni ostatnich 3 lat. Widzimy, że indeks bardzo wiernie odzwierciedla tą statystykę, którą widzimy, która bazuje na zachowaniu indeksu Standard & Poor's podczas pierwszego roku cyklu prezydenckiego od 1929 roku. Średnia ścieżka jest zarysowana tym ciemniejszym wykresem, a czerwona przerywana to jest indeks Standard & Poor's w tym ostatnim okresie.
I wniosek jest taki, że jest ogromnie prawdopodobne, że końcówka tego roku przyniesie nam kontynuację tendencji wzrostowej, kolejne miesiące i 2024 rok będzie także rokiem udanym dla inwestowania na rynku akcyjnym i z tego też powodu, żeby nie wpadać w zbytni hura optymizm, już nigdy nie użyję tego wykresu pokazującego cykl prezydencki podczas pierwszej kadencji prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Już nigdy nie użyję tego wykresu w 2023 roku. Spotkamy się za kwartał, na początku nowego roku i zobaczymy, czy rzeczywiście ta statystyka się potwierdziła. Wniosek jest taki, że jest ogromnie prawdopodobne, że indeks Standard wróci do tendencji wzrostowej. Jest niezwykle mało prawdopodobne, że będziemy świadkami spadków, że będziemy świadkami kontynuacji tendencji spadkowej, dlatego też ten wykres i wnioski z niego płynące i wszystkie inne, które są zawarte w tym wpisie, są ogromnym zagrożeniem i generują ryzyko dla tych wszystkich, którzy mają na uwadze scenariusze prospadkowe. A jak obserwuję Państwa w komentarzach, jak obserwuję różne inne fora i wypowiedzi uczestników rynku, to są oni raczej nastawieni na spadki niż na wzrosty, a im bardziej uczestnicy są związani ze światem nieprofesjonalnych i uczestników rynku, tym bardziej jest nastawienie na to, że będzie wkrótce spadek, krach i negatywny scenariusz na rynku akcyjnym, co bardzo mnie cieszy, ponieważ sygnalizuje, że nie ma powszechnego optymizmu, jeżeli chodzi o rynki finansowe. Dlatego już nigdy nie użyję tego wykresu w 2023 roku, ale użyję i będę go używał w 2024. No i teraz przejdźmy do rynku krajowych aktywów, ponieważ gdyby popyt na ryzyko miał się pojawić, to powinien się pojawić także popyt na polskie aktywa. W pierwszej kolejności będziemy obserwować rynek krajowej waluty, lokalna specyfika, czyli decyzja RPP w sprawie stóp procentowych, która już za 2 dni będzie miała miejsce. To jest czynnik oczywiście zwiększający zmienność na rynku złotego i rynek będzie na to czekał. Jednak dzisiaj o godzinie 9 poznamy wrześniowy odczyt wskaźnika PMI, więc każdy lepszy odczyt powinien być wielką zachętą do tego, żeby dalej kupować ryzyko, żeby indeksy giełdowe w Polsce rosły, dlatego ja przywiązuję dużą wagę do tego wskaźnika, a im bardziej rynek pokazywałby lepszą perspektywę sektora przemysłowego, tym większy pretekst do tego, żeby październik faktycznie przyniósł nam wzrosty indeksów giełdowych, ponieważ wtedy inwestorzy na giełdzie zauważyliby, że gospodarka zaczyna wychodzić z tego dołka cyklu koniunkturalnego, a to byłaby niezwykle duża, fundamentalna zachęta, żeby kupować te akcje na dłużej niż tylko krótki termin. Sam indeks WIG20 dzielnie broni tego wsparcia 1900-1930. Przypominam, to jest średnia 200-sesyjna, dolne ograniczenia też rocznych, wielomiesięcznych kanałów wzrostowych, dlatego też to, co się wkrótce wydarzy, będzie miało duże znaczenie. Każde utrzymanie nad poziomem 1900 punktów faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Warto być tego świadomym i rośnie wtedy prawdopodobieństwo wywołania paniki krótkich, czyli short squeeze'u na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Warto być tego świadomym. A polskie obligacje, proszę zwrócić uwagę, tak jak indeks WIG20 jest dokładnie na średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym, tak samo polskie obligacje 10-letnie też są na średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym, a to oznacza, że równolegle bardzo istotne aktywa polskie są w kluczowych, newralgicznych miejscach i wkrótce nastąpi decyzja, co dalej. Ja spodziewam się i daję około 80, nawet 90% prawdopodobieństwa, że październik będzie pozytywny dla ryzyka, więc dla polskich aktywów, będzie także pozytywny dla świata i że zakończymy cały rok zdecydowanie wyżej niż jest to teraz i że cały rok będzie pozytywny dla ryzyka. Plus, jeszcze raz przypomnę, jeżeli chodzi o polskie aktywa w indeks WIG20, super wykresy Square'u TFI, które pokazują, jak zachowuje się warszawska giełda na tle światowego spowolnienia gospodarczego, reprezentowanego teraz przez globalny wskaźnik wyprzedzający koniunkturę OECD. No i tutaj dość ładnie pokrywa się to z tendencjami na indeksie WIG20 oraz oczywiście cykl Kitchena, który mówi,
że szczyt na warszawskiej giełdzie powinien być mniej więcej na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2024 roku, a to by się bardzo ładnie wpisywało w tą statystykę cyklu prezydenckiego w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że kolejne z 10 miesięcy będzie bardzo korzystnych dla giełdy papierów wartościowych i będzie ona na dobrej ścieżce, żeby utworzyć nowy historyczny szczyt, żeby kontynuować hossę. Jeżeli tak by się stało, oznaczałoby także nawrót presji na rzecz kupowania polskiej waluty. Na rynku surowcowym na świecie mamy spadki ceny złota, to jest klasyczne książkowe zachowanie na tle umocnienia amerykańskiego dolara i rosnących rentowności, więc nie dziwmy się tego. Jeżeli popyt na ryzyko ma zaatakować, to cena miedzi powinna zacząć pokonywać najbliższe opory, a faktycznie tak jest, bo końcówka tego poprzedniego tygodnia i końcówka września przyniosła nam powrót nad poziom $8100. Jeżeli będzie kontynuacja wzrostów na cenie miedzi, to indeksy giełdowe także powinny kontynuować wzrosty. No i rzeczona już ropa naftowa. W tym wypadku porusza się w 3-miesięcznym kanale wzrostowym, ale najbliższe wsparcie, czyli poziom $90 pełni rolę punktu odniesienia. Gdyby się udało spaść, to tendencja na rzecz ryzyka na całym świecie powinna być obserwowana. Plus warto się przyglądać Bitcoinowi, gdzie od samego początku nowego miesiąca i nowego kwartału popyt na ryzyko atakuje i Bitcoin rośnie już nawet do $28,000. To przypominam, to jest miejsce, gdzie na wykresie tygodniowym przebiega średnia 200-sesyjna, więc wyjście na poziom $28,000, utrzymanie się nad tym poziomem będzie faworyzowało scenariusze prowzrostowe, więc Bitcoin sprzyja temu, żeby czwarty kwartał i najbliższe dni przyniosły nam nawrót tendencji wzrostowej. Przypominam, że cały świat w tym tygodniu czeka na piątkowe dane z rynku pracy. One będą miały bardzo duże znaczenie i mogą być pretekstem do tego, żeby wywołać już teraz tendencję wzrostową na rynkach ryzyka na całym świecie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Pozdrawiam, cześć!